Ciasto już wyrosło. Nałożyć pączki na smalc, widać, są już idealne. Witajcie moi drodzy na kanale Co ugotujemy, to zjemy. Dzisiaj będzie odcinek o domowych pączkach. W związku z tym, że zbliża się już wielkimi krokami Tłusty Czwartek, w związku z tym dzisiaj taki odcineczek o robieniu właśnie pączków, takich domowych pączków. Mam świadomość, że w dzisiejszych czasach jest mnóstwo miejsc, gdzie można kupić świeżutkie pączki, ale jednak nic nie zastąpi tych zrobionych w domu, ponieważ wtedy wiemy, z jakich składników robimy te pączki, tak? Wszystko możemy mieć pod kontrolą i dlatego też dzisiaj taki odcinek specjalny, można powiedzieć, okazjonalny, związany z Tłustym Czwartkiem. Także zapraszam do oglądania i do miłego spędzenia czasu z nami. Co będziemy potrzebować na nasze domowe pączki? 500 g mąki. Marysia pokazuje. Jest to mąka tortowa, pszenna. 25 g drożdży. One są już z łyżeczką cukru i mąki. Do tego jeszcze 50 g cukru, 4 żółtka, również jedno jajko w całości, 250 g mleka i oczywiście, żeby ciasto nam nie chłonęło tłuszczu, łyżka spirytusu. U nas jest to 70% spirytus i w związku z tym 70% spirytus, tak? Ale spirytusu, jak widzicie, no, słabo widać, ale mimo wszystko jest w tej miseczce. Dobrze, i mam nadzieję, że wszystko już mamy. No i do tego jeszcze potrzebujemy, wiadomo, taką miskę dość dużą, żeby można było te składniki wymieszać i żeby było też miejsce na to, żeby ciasto urosło. I zaczynamy robić. Najpierw rozpoczynamy od zrobienia rozczynu. Mamy już zagrzane delikatnie mleko, w związku z tym nalejemy troszkę mleka do drożdży. Należy nalać tyle, żeby lekko zakryć nasze drożdże i można zacząć już mieszać. Rozmieszać, co Marysia, zajmiesz się, tak? Rozmieszaniem drożdży. Dobrze, proszę Cię, możesz zacząć robić już. Rozmieszaj ładnie. I drożdże trzeba będzie zostawić do wyrośnięcia, czyli do momentu, aż podwoją swoją objętość. W tym czasie można już zacząć ubijać jajka z cukrem. Do tego wsypujemy cukier, żółtka i jajko także w całości. I za chwilkę mikserem rozmieszamy to wszystko na taki kogiel-mogiel. Jak widzicie, już drożdże pięknie urosły. W związku z tym można już je wlewać do miski. Chodź tutaj, Marysiu. Już mogę to zrobić, jak chcesz. O, Marysia zaraz wleje to do miski, bo już teraz będzie można zacząć łączyć wszystkie składniki. Wlewaj spokojnie tu. O. Wsypujemy mąkę. No, Marysiu, do dzieła. Mąka. Mleko. Tłuszcz dopiero później dodamy. Poczekaj, Marysiu, nie teraz. Tłuszcz później. I już można zacząć wyrabiać.
ciasto już wyrobione. Teraz trzeba dać mu odpocząć i wyrosnąć około 40 minut. Jeśli by się ten czas okazał krótszy, to dobrze. To tylko zależy od aktywności drożdży i od tego, jakiej temperatury były składniki. Więc teraz przykrywamy ściereczką i zostawiamy na około pół godziny do 40 minut, aby nam ładnie ciasto wyrosło. W czasie wyrastania ciasta można przygotować lukier. 3 łyżki soku z cytryny plus 10 łyżek cukru pudru. Także to wszystko ucieramy, mieszamy, ucieramy i tak przygotowanym lukrem, oczywiście jeżeli ktoś chce, bo jeżeli nie, można jeść zwyczajnie pączki bez lukru, czy posypane cukrem pudrem. Natomiast my będziemy mieć polukrowane, także można już teraz ten lukier przygotować. Ciasto już wyrosło, także można go przełożyć na stolnicę i rozwałkować na grubość około 1,5 cm. Opruszyć mąką. Całą stolnicę, ale delikatnie. Ale cieplutkie. Dotknij, Maryś, ręką w środku tutaj, nie? Ciepły, nie? Dobrze, i teraz bierzemy wałek i rozwałkujemy na grubość 1,5 cm. I za chwilkę będziemy wykrawać krążki o średnicy mniej więcej 7 cm. To też zależy od tego, jakie naczynie do tego celu po prostu mamy w domu. No, myślę, że taka grubość jest odpowiednia. Chociaż jeszcze troszkę można. Grubość myślę, że jest odpowiednia. Nasze pączki będą miały średnicę 8 cm, ale to mała różnica. Także kto co ma, jakąś szklankę czy kubek można wykorzystać. I teraz wykrawamy krążki. Jeśli są gdzieś tutaj takie niepełne krążki, to też nic nie szkodzi. A z reszty ciasta, która została, należy znowu ponownie rozwałkować i ponownie zrobić wykrawanie. Dobrze, a teraz pokażę, w jaki sposób nakładam marmoladę, bo jeszcze nasze pączki będą nadziane marmoladą różaną. Na połowę krążków nakładamy marmoladę, a drugą połową krążków nakrywamy i sklejamy. Na połowę krążków nakładamy marmoladę, a drugą połową krążków nakrywamy i sklejamy. Jak pierożki. Tylko przedtem radzę troszeczkę zmoczyć brzeszki, aby
się łatwiej sklejały. Trzeba tę mąkę trochę usunąć. One teraz w bardzo szybkim tempie rosną. Można to teraz zauważyć bardzo dobrze. One są takie puszyste i bardzo mięciutkie. I teraz, moi drodzy, po prostu przykrywamy i sklejamy jak pierożka. Aby urosły jeszcze, bo muszą jeszcze urosnąć, żeby można było zacząć już je smażyć. I tak analogicznie robimy ze wszystkimi pączkami. Tak wyglądają pączki, które zostawiłam do wyrośnięcia. Są one już sklejone i tylko czekają, aż wyrosną, żeby można było zacząć już je smażyć. A do smażenia będziemy potrzebować około litr oleju. Ja użyję oleju rzepakowego. Zaczynam już rozgrzewać olej na patelni. Ja użyję całego litra, a może jeszcze więcej. Zobaczę, na jaki poziom mi się tutaj ten olej rozprowadzi. No nic, zobaczymy. Myślę, że tyle powinno wystarczyć, bo trzeba pamiętać, aby była wystarczająca wysokość oleju, bo jak się wrzuci te pączki, no to one muszą pływać. Także musi być odpowiednia wysokość tego oleju w naczyniu. Ja wybrałam patelnię ze względu na ten, że tak powiem, dużą średnicę, czyli będzie można więcej pączków na raz zacząć smażyć, tak? Także pod tym względem ta patelnia jest dobra, no ale mimo wszystko, jeśli mamy większą średnicę, to też potrzeba więcej oleju. Także ja chyba raczej wezmę jeszcze trochę oleju, doleję jeszcze w takim razie. Czyli wyszło mi, można powiedzieć tak, litr 150 do litr 200 oleju. I teraz czekamy, aż on się rozgrzeje. Pączusie urośnięte. Także za chwilkę będę je smażyć. Można popatrzeć, jakie ładne podusie się z nich zrobiły. Około 8 minut rozgrzewałam olej. Teraz ostrożnie wkładam pączki. Kontrolujemy podczas smażenia, jak już się z jednej strony, na jaki kolorek się usmażyły. Tutaj już widać, są już idealne. Przekładamy na drugą stronę.
Tak wyglądają usmażone już pączki. Jeszcze trzeba będzie je polukrować. Także za chwileczkę się za to zabieramy z Marysią. Jestem. Ja jeden talerz polukruję, a Ty drugi, dobrze? Śmiało. A oto i gotowe pączusie, polukrowane już i gotowe do zjedzenia. Podobają Ci się, Marysiu? Zaraz je sobie zjemy, nie? Jako deser po obiedzie. Taki mam pomysł przynajmniej. Jak myślisz? Dobre będą? Na deser po obiedzie? Chyba tak, nie? 17. Albo na 17. No. W związku z tym zapraszam, żebyście również takie pączki według tego przepisu, który Wam przedstawiłam, żebyście także zrobili. Nie ma to jak właśnie domowe, własne pączki, także zapraszam do zrobienia własnoręcznie, a ja już się z Wami pożegnam, my się z Wami pożegnamy już i zapraszamy do oglądania innych odcinków, czy też innych moich kanałów, na które możecie wejść w opisie i po prostu popatrzeć sobie, co ciekawego Wam proponuję. A my już się z Wami żegnamy. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!